Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Cześć, dzień dobry, psie witanko. Cieszymy się, że znowu jesteście z nami w naszej przytulnej, futrzastej przestrzeni, gdzie rozmawiamy o psach, nie z góry, nie z poradnika, ale z serca. Dziś temat, który zaproponowała jedna z naszych stałych słuchaczek, 66 kropek. Dziękujemy, kochana, to naprawdę ważna sprawa. No bo przyznajcie sami, kto z nas choć raz nie uległ tym wielkim, błagalnym oczom, tym łapkom na kolanie, delikatnym piskom pod stołem i spojrzeniu typu popatrz, ja wyglądam, jakbym nie jadł od 3 dni. No właśnie, prawie każdy z nas miał taki moment. I właśnie dlatego dziś porozmawiamy o czymś, co wielu z nas robi z miłości, ale co naszym psom może niestety zaszkodzić. Mówimy o nadwadze, o psach, które kochamy aż za bardzo, szczególnie przez miseczkę. Zostańcie z nami do końca, bo będzie trochę śmiechu, trochę wzruszeń i dużo ważnej wiedzy, która może przedłużyć życie waszego pupila. A jeśli jeszcze nie kliknęliście obserwuj? Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, dzięki temu nigdy nie przegapicie nowego odcinka i będziecie częścią naszej wielkiej kundelkowej rodziny. Wyobraźcie sobie sytuację. Piesek o imieniu Rufi ma 6 lat, jest przytulakiem, uwielbia leżeć na kanapie, spać pod kocykiem, a jego dzień dzieli się na śniadanie, drzemkę, przekąskę, leżenie na słoneczku, obiadek, kolejna przekąska, mały spacerek i kolacja. Brzmi rozkosznie? No jasne, że tak, ale gdy popatrzymy na Rufiego z boku, zauważamy, że zniknęła talia. Łapki już nie są takie żwawe jak kiedyś. Z każdym schodkiem coraz więcej sapnięć. A pod brzuszkiem zaczyna się robić fałdka. Taka, która już nie znika po ruchu. To nie tylko urok. To może być początek problemów. Zbyt dużo w misce, zbyt mało ruchu i gotowe. Nadwaga u psa to nie tylko kwestia estetyki. To realne zagrożenie dla jego zdrowia. Czy wiecie, że pies z nadwagą może żyć nawet o 2 lata krócej niż jego szczupły kolega? Serce, stawy, wątroba, trzustka, układ oddechowy – wszystko zaczyna pracować z większym wysiłkiem. A pies tego nie powie. Nie zapuka w ścianę i nie powie „Ej, mój kręgosłup dziś boli”. Ale kładzie się częściej. Nie ma siły na zabawę. No ale przecież je z apetytem. No właśnie, je, ale nie spala. A kalorie lubią się odkładać. W boczkach, w łapkach, w okolicy szyi i w końcu także w naszym poczuciu winy. No to teraz powiedzcie mi, jak rozpoznać, że pies ma nadwagę? Bo przecież nie każdy z nas ma wagę weterynaryjną w domu, prawda? Najprostszy test to dotyk i wzrok. Stańcie nad psem i spójrzcie z góry. Czy widzicie zaznaczoną talię? Czy linia ciała zwęża się za żebrami? Jeśli nie, może to być pierwszy sygnał. Potem połóżcie dłonie po bokach klatki piersiowej psa. Czy czujecie żebra bez mocnego nacisku? Powinny być wyczuwalne, ale nie wystające. Jeśli są ukryte pod warstwą tłuszczyku, cóż, czas na zmiany. To jak? Chcecie wiedzieć, jak pomóc psiakowi wrócić do formy? Co zrobić, by nie tylko wyglądał lepiej, ale też czuł się lepiej? Jak odchudzić psa z głową i sercem? No to zostańcie z nami, bo zaraz opowiemy wam o tym wszystkim i jeszcze więcej. Pies i miska. Historia stara jak świat. Ale w tej opowieści to nie bajka o nadmiarze, tylko codzienność, w której nasze wybory mają ogromne znaczenie. Dlatego dziś zaglądamy głębiej, dosłownie i metaforycznie, do miski naszego pupila. Bo to, co tam wrzucimy, ma wpływ na to, jak pies się czuje, porusza, śpi, a nawet jak długo będzie z nami. Zaczynamy zatem od najtrudniejszego, od siebie, od naszej miłości, która często wyraża się przez jedzenie. Bo przecież jak nie mogę pogłaskać więcej, to może chociaż dam jeszcze jeden przysmaczek. Albo kawałeczek sera. Znasz to? Pewnie, że znasz. Każdy z nas to zna. Ale psy nie rozumieją, że dodatkowy smakołyk może być kroplą, która przeleje tłuszczową czarę goryczy. Dla nich to miłość. A dla organizmu?
Przeciążenie. Pojawia się zadyszka po krótkim spacerze, zaczyna szwankować staw biodrowy, sierść traci blask, a piesek szybciej się męczy. Może nawet zaczyna chrapać podczas snu, a jego łapki z trudem niosą ten nieproporcjonalny ciężar. I właśnie wtedy my, opiekunowie, musimy być mądrzejsi od psiego spojrzenia pełnego nadziei. Zacznijmy od tego, że nie każdy pies ma takie samo zapotrzebowanie kaloryczne. Pies leżący na kanapie przez większość dnia nie potrzebuje tyle samo jedzenia, co pies biegający przy rowerze 15 kilometrów dziennie. To oczywiste, ale często o tym zapominamy. I tu pojawia się pierwszy krok do zmiany. Policz, ile kalorii naprawdę potrzebuje twój pies. W internecie znajdziesz wiele kalkulatorów kalorii dla psów, ale najlepszym źródłem informacji jest weterynarz lub dobry dietetyk zwierzęcy. Oni nie tylko obliczą zapotrzebowanie energetyczne, ale też powiedzą ci, jakie składniki będą sprzyjały spalaniu tłuszczu, a jakie lepiej omijać. Teraz przechodzimy do karm. Temat rzeka. A może raczej temat miska. Bo karma karmie nierówna. Te najtańsze marketowe, kolorowe chrupki często mają więcej wspólnego z chipsami niż z pełnowartościowym posiłkiem. Znajdziesz w nich dużo zbóż, sztucznych barwników i wypełniaczy. Dlaczego? Bo to tańsze. Bo ładnie wygląda, bo dobrze się sprzedaje. Ale nie dlatego, że jest dobra dla naszego psa. I tu pojawia się pytanie, jak rozpoznać dobrą karmę? Czy droższe zawsze znaczy lepsze? Niekoniecznie, ale dobra karma to taka, która ma jasno opisany skład. Na pierwszym miejscu mięso, nie mączka mięsna, ani produkty pochodzenia zwierzęcego. Ma mało zbóż albo wcale, nie zawiera sztucznych dodatków i konserwantów. Warto szukać karm monobiałkowych, jeśli pies ma skłonność do alergii, albo tych specjalistycznych, weterynaryjnych, jeśli już zdiagnozowano u niego problem z wagą. Wiesz, to trochę jak z naszym jedzeniem. Pizza jest pyszna, ale jeśli będziemy jeść ją codziennie, ciało zacznie mówić dość. Pies też potrzebuje równowagi. Jeśli więc chcesz odchudzić psa, nie wystarczy po prostu dać mniej. To bardzo ważne, bo głodzenie psa może prowadzić do frustracji, osłabienia, a nawet agresji. Tu chodzi o zmianę składu karmy, wybór takiej, która nasyci, ale nie będzie przeładowana pustymi kaloriami. Są karmy typu light, są też specjalistyczne karmy weterynaryjne, np. Hill's Metabolic, Royal Canin Satiety czy Trowet Weight and Diabetic. Ale nie każdy pies je dobrze znosi. Niektóre psy mają wrażliwe żołądki, inne nie znoszą zmian. Dlatego wszystko trzeba wprowadzać powoli i z głową. A co z jedzeniem domowym? No właśnie, tu trzeba uważać. Nie wszystko, co zdrowe dla człowieka, jest dobre dla psa. Rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku. Pies nie powinien jeść cebuli, czosnku, czekolady, winogron, przypraw, a nawet niektórych olejów. Dieta domowa musi być zbilansowana, a to oznacza białko, tłuszcz, węglowodany, witaminy, minerały. Najlepiej z pomocą dietetyka, bo na oko to można przyprawić zupę, ale nie ułożyć psią dietę. Kochani, pamiętajcie też, że ruch to druga noga tej opowieści, ale o tym już za moment. No dobrze, powiedzmy, że już wiemy, jak wygląda psia dieta. Miski są uporządkowane, przysmaki ograniczone, kalorie policzone, ale coś jeszcze musi się zadziać, prawda? Bo nie da się schudnąć tylko jedząc mniej. Nawet najbardziej wyszukana karma nie spali kalorii za naszego psa. I tu wkracza bohater dnia, ruch. Ale nie martw się, nie każę ci zapisywać psa na siłownię. Wystarczy, że codzienne życie stanie się bardziej aktywne. Wiesz, wiele osób myśli, że skoro pies chodzi 3 razy dziennie na siku, to wystarczy. Tylko że dla wielu psów to za mało. To jakby człowiek twierdził, że ćwiczy, bo chodzi do lodówki. Spacer powinien być nie tylko fizyczny, ale też umysłowy. Znasz pojęcie węszenie? To psia medytacja. Gdy pies węszy, jego mózg pracuje na pełnych obrotach, a to również spalanie energii. Dlatego warto dawać psu czas na spokojne, niespieszne spacery. Nie tylko dookoła bloku, ale też do parku, do lasu, w nowe miejsce, gdzie wszystko pachnie inaczej i świat staje się fascynujący.
Ale co z psami, które są już w bardzo złej formie? Takie, które dyszą po 3 krokach, które mają problemy ze stawami, które nie chcą wychodzić z domu? Nie martw się, są rozwiązania. Można zacząć od krótkich, częstszych spacerów, nawet 5 minut kilka razy dziennie. Można zmieniać tempo, robić delikatne ćwiczenia na mięśnie, takie jak podchodzenie na niewielką górkę, chodzenie po trawie czy piasku, które delikatnie masuje łapy i aktywizuje ciało. Niektóre psy kochają zabawy w domu, aportowanie pluszaka, przeciąganie liny, szukanie smaczka ukrytego pod kubeczkiem. Nawet to wszystko spala kalorie. A jeśli pies kocha wodę, basen, jezioro czy nawet rehabilitacja na bieżni wodnej potrafią zdziałać cuda. Ale pamiętaj, nic na siłę. Pies nie jest zawodnikiem na medal. On chce tylko być z tobą. I jeśli zobaczy, że tobie też sprawia przyjemność wspólne poruszanie się, to będzie chciał więcej. Widziałem psy, które po miesiącach stagnacji zaczynały znowu biegać. Może nie jak Hart, ale z uśmiechem, z iskrą w oczach. Bo w ruchu jest radość, w ruchu jest życie. Ale są też pułapki, bo jeśli już decydujesz się na więcej spacerów, nie dawaj więcej jedzenia. To częsty błąd. Opiekun mówi, zasłużył, tyle się dziś nachodził. I bach, kiełbaska, ser, parówka i wszystko, co zrzucił, wraca. To jak wrzucanie kamieni do plecaka, który dopiero co udało się opróżnić. A teraz pytanie. Czy wiesz, że zbyt szybka utrata wagi u psa może być niebezpieczna? Tak samo jak u ludzi, grozi to utratą mięśni, osłabieniem, a nawet problemami z wątrobą. Dlatego odchudzanie psa to maraton, nie sprint. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, zapytaj swojego weterynarza. On zna twojego psa. Poza tym każdy pies to osobna historia. A teraz, skoro już o historii mowa, może to dobry moment, żebyś opowiedział nam swoją. Czy twój pies ma problemy z wagą? A może już udało ci się go odchudzić? Podziel się z nami, napisz w komentarzu albo na naszym Facebooku lub Instagramie. Linki znajdziesz w opisie filmu. Możesz też udostępnić ten podcast komuś, komu może się przydać. I oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrypcję i wszystko, co sprawia, że my tu szczekamy z radości. Wiesz? Czasem największe błędy popełniamy z miłości. Już o tym dziś wspominałem. Z dobrego serca, podając jeszcze jeden kawałeczek kiełbasy, bo tak ładnie patrzy. Zostawiając otwartą paczkę z chrupkami, bo i tak mu się należy. Albo karmiąc psa z ręki przy stole, bo tak przecież lepiej zje. I tak właśnie powstają codzienne nawyki, które prowadzą do nadwagi. Nie z lenistwa, z miłości, z troski. Ale pies nie rozumie tego w ten sposób. On nie myśli, oj, chyba przesadziłem z ilością kalorii. On po prostu je, bo może. Niektóre psy mają w sobie niekończącą się studnię apetytu, szczególnie labradory, beagle, jamniki, ale też każdy kundelek, który pamięta głód, który kiedyś musiał walczyć o jedzenie. Dla niego pełna miska to dar, a resztki z talerza jak prezent od losu. Dlatego tak ważne jest, byśmy my, opiekunowie, byli tą mądrzejszą stroną relacji. Byśmy kochali mądrze. Nie przez jedzenie, ale przez troskę, przez aktywność, przez rytuały dnia i także przez odmawianie. Nie musisz mówić nie złością. Możesz powiedzieć nie z czułością. Możesz spojrzeć w te wielkie oczy i powiedzieć: zamiast parówki pójdziemy na spacer, grubasku. I wiesz co? On się zgodzi. Bo kocha ciebie, nie twoją lodówkę. I teraz najważniejsze. Jeśli twój pies ma nadwagę, to nie jesteś złym opiekunem. Jesteś po prostu człowiekiem, który chce dobrze, ale pogubił się w świecie karm, smaczków, emocji i spojrzeń spod stołu. Ale dziś możesz zacząć od nowa i nie musisz robić tego sam. Są weterynarze, są behawioryści, są grupy wsparcia i jesteśmy też my, w Kundel Podcaście. Zmienianie życia psa to nie tylko dieta i ruch. To nowy rozdział w waszej wspólnej historii. Rozdział o zdrowiu, o radości, o bieganiu po trawie bez zadyszki, o patrzeniu w oczy i widzeniu tam życia, nie zmęczenia. Więc jeśli chcesz coś zmienić, to dobry moment.
Daj znać, czy ten temat był dla Ciebie ważny. Zostaw łapkę, komentarz, zasubskrybuj nasz kanał i pamiętaj o jednym. Twój pies nie potrzebuje parówki. On potrzebuje Ciebie. Czułego, uważnego, obecnego. I tego Ci dziś życzę, z psim ogonkiem i całym sercem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.